Spójrzcie na te maleństwa. Trudno uwierzyć, że w starożytnej Grecji to właśnie z liści tej rośliny pleciono wieńce dla zwycięzców igrzysk nemejskich, stawiając ją na równi z laurem. Dziś seler kojarzy nam się głównie z włoszczyzną, ale to jedna z najbardziej fascynujących i wymagających roślin w naszym ogrodzie. W dzisiejszym odcinku na kanale Ogrodis M przechodzimy do jednego z najważniejszych etapów – pikowania. Wyjaśnię Wam, dlaczego seler nie lubi być sadzony zbyt głęboko, jak te mikroskopijne nasiona zamieniają się w potężne bulwy i dlaczego królowa Bona tak bardzo zabiegała o to, by seler zagościł na polskich stołach. Zapraszam do wspólnej pracy. Zaczynamy od przygotowania nowego domu dla naszych selerów. Wybieram doniczki o wymiarach 5 na 5 cm. To optymalna przestrzeń, która pozwoli siewkom swobodnie rozwinąć system korzeniowy, zanim trafią do gruntu. Zwróćcie uwagę na spód. Solidne otwory drenażowe to podstawa. Seler kocha wilgoć, ale nienawidzi zastoju wody, które mogłyby prowadzić do gnicia tych delikatnych, młodych korzonków. Mój złoty standard i pierwszy krok, od którego zawsze zaczynam – solidne nawadnianie. Dlaczego to takie ważne? Dobrze nawodniona ziemia staje się plastyczna i trzyma się korzeni, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia podczas wyjmowania z siewnika. Seler to w 95% woda. Dbamy o jego nawodnienie już od pierwszej minuty przeprowadzki. Czy wiedzieliście, że seler jest jedną z nielicznych roślin, które niemalże piją wodę w ilościach hurtowych? W naturze jego przodkowie rośli na terenach podmokłych i bagnistych. Dlatego to obfite podlewanie, które teraz widzicie, to nie tylko technika pikowania, ale ukłon w stronę naturalnych potrzeb tej rośliny. Zanim przejdziemy do pojedynczych sztuk, musimy bezpiecznie wydobyć siewki z pojemnika. Używam do tego noża. Delikatnie podważam całą kępkę, starając się nie naruszyć struktury podłoża wokół korzeni. Kładę tę grupę swobodnie na boku. Dzięki temu mam lepszy dostęp do każdej rośliny i nie muszę ich wyciągać na siłę z gęstego siewu. To znacznie ogranicza stres, jaki fundujemy młodym selerom. Teraz z tej kępki staram się wyciągnąć pojedynczą sztukę. Zobaczcie, wyjmuję siewkę z korzonkiem i od razu sprawdzam jej długość. Widzicie ten długi pojedynczy korzeń? Jeśli włożymy go do doniczki na siłę, może się podwinąć, a to zahamuje wzrost bulwy. Dlatego stosuję prosty, profesjonalny zabieg. Delikatnie go skracam. To sygnał dla rośliny, by przestała inwestować w jeden długi pęd, a zaczęła budować gęstą, silną brodę korzeniową. Czy wiedzieliście, że seler to jedna z niewielu roślin, której delikatne uszkodzenie korzenia podczas pikowania, takie jak to przycięcie, wychodzi na dobre? Botanicy nazywają to stymulacją wzrostu. Seler po takim zabiegu mobilizuje wszystkie soki, by zregenerować dół, co w przyszłości skutkuje znacznie większą i twardszą bulwą. Można powiedzieć, że fundujemy mu mały trening siłowy przed sezonem. Przyjrzyjcie się teraz bardzo uważnie. To jest najważniejszy moment całego pikowania. Wskazuję nożem miejsce tuż pod liścieniami. To jest nasza granica bezpieczeństwa. Seler sadzimy głęboko, by był stabilny, ale nigdy nie zakrywamy ziemią miejsca, z którego wyrastają te listki. Jeśli zasypiecie serce selera,
roślina po prostu przestanie rosnąć i nie doczekacie się pięknej bulwy jesienią. Czy wiedzieliście, że seler korzeniowy ma specyficzną budowę tak zwanej szyjki korzeniowej? W przeciwieństwie do na przykład pomidorów, które mogą wypuszczać korzenie przybyszowe z łodygi, seler potrzebuje dostępu powietrza do swojego stożka wzrostu od samego początku. W ogrodniczym świecie mówi się, że seler musi widzieć niebo. Jeśli posadzimy go zbyt głęboko, zamiast zbudować okrągłą bulwę, roślina pójdzie w same liście i drobne, bezużyteczne korzonki. Jak widzicie, mój seler w nowej doniczce jest teraz nieco ruchomy i może sprawiać wrażenie niestabilnego. Nie martwcie się tym i nie próbujcie go na siłę usztywniać głębszym sadzeniem czy mocnym uciskaniem ziemi. Tak ma być. Seler potrzebuje teraz dosłownie kilku dni, aby jego skrócony wcześniej korzeń złapał nowe podłoże. Zobaczycie, że już za chwilę łodyżka zesztywnieje, a roślina dumnie się wyprostuje. Czy wiedzieliście, że seler buduje swoją sztywność i odporność dzięki krzemionce? Choć teraz wydaje się wiotki, z każdym dniem będzie pobierał z gleby minerały, które stworzą jego naturalny pancerz. Co ciekawe, seler jest tak wytrzymały, że potrafi przetrwać nawet kilkustopniowe przymrozki, kiedy inne warzywa dawno już poddają się zimnu. Ta dzisiejsza wiotkość to tylko krótki przystanek przed zbudowaniem naprawdę silnej rośliny. Na koniec musimy wyjaśnić sobie pewien selerowy paradoks. Choć dojrzały seler jesienią jest niezwykle wytrzymały i bez problemu znosi pierwsze przymrozki, to teraz na etapie rozsady musimy traktować go jak roślinę ciepłolubną. Jeśli młode siewki poczują chłód, mogą się zestresować i zamiast budować jedną ładną bulwę, zaczną wypuszczać dzikie odrosty od korzenia. Dlatego ja swoją rozsadę trzymam w domu, w cieple i wysadzam do ogrodu dopiero wtedy, gdy minie wszelkie ryzyko przymrozków. Cierpliwość w tym przypadku naprawdę się opłaca. Pamiętajmy, że seler Bona przywiozła z Włoch, gdzie jest znacznie cieplej i to właśnie dlatego musimy tak bardzo uważać na te przymrozki, o których wspomniałam wcześniej. Choć seler u nas został, w genach wciąż ma to włoskie ciepło, którego potrzebuje na starcie. Na koniec winna Wam jestem wyjaśnienie, dlaczego królowej Bonie tak bardzo zależało na selerze. Kiedy przyjechała do Polski z ciepłych Włoch, była przerażona naszą ówczesną dietą, opartą głównie na mięsie i kaszach. Brakowało w niej świeżości i witamin. Bona sprowadziła seler wraz z całą włoszczyzną, bo wiedziała, że to nie tylko dodatek do zupy, ale przede wszystkim naturalny lek poprawiający trawienie i odporność. To dzięki jej uporowi seler przestał być u nas tylko rośliną ozdobną, a stał się fundamentem polskiej kuchni. Jak widać, pikując te siewki dzisiaj, kontynuujemy tradycję, którą Bona zapoczątkowała ponad 500 lat temu. Nasze selery są już bezpieczne w nowych doniczkach. Tak wyglądają po kilku dniach. Ale pamiętajcie, że pikowanie to dopiero początek drogi do rekordowych zbiorów. Jeśli chcecie wiedzieć, co robić dalej, żeby te małe siewki zamieniły się w naprawdę potężne bulwy, koniecznie obejrzyjcie mój film Seler, jak uzyskać duże bulwy, 8 złotych zasad. To świetne uzupełnienie dzisiejszej wiedzy, dzięki któremu unikniecie najczęstszych błędów w dalszej uprawie. Jego karta ukazała się właśnie w prawym górnym rogu ekranu. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas przy dzisiejszej pracy. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, dajcie znać w komentarzach. A jeśli po prostu dobrze Wam się to oglądało i chcecie zostawić po sobie ślad, będzie mi ogromnie miło, gdy wyślecie mi jakąś miłą, zieloną emotkę
listek lub serduszko. To dla mnie sygnał, że jesteście tutaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Ogrodis N. Pa, pa!